Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Korei Południowej, o najkrótszym chyba w historii ludzkości stanie wojennym, który tam wybuchł, ale który nie był wydarzeniem groteskowym, ale który potencjalnie mógł mieć poważne konsekwencje. Jakie, dlaczego to się wydarzyło, o tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Jak zawsze najpierw wielkie podziękowania dla patronów. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne, to dzięki Państwu ten program realizuje. Jeśli oglądacie Państwo regularnie i uważacie, że warto, że podoba Wam się ten program, zachęcam do wejścia na mój profil w serwisie patronite.pl i wsparcia Układu Otwartego, zostania współtwórcą tego programu. Pozdrawiam również mecenasów, a teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. To były obrazki z Korei, z Seulu, a ze mną jest pani Natalia Matiaszczyk, ekspertka Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry. Dzień dobry. Te obrazki wyglądały dosyć groźnie, kiedy myślimy o tym, że to jest Korea Południowa, położona obok Korei Północnej. Wiemy, jak duże napięcia są między tymi państwami, więc wywołało to u nas też bardzo duże zainteresowanie. Proszę opowiedzieć, co się stało i dlaczego to się stało. Wczoraj przed 23 czasu koreańskiego prezydent Korei Południowej niezapowiedzianie zorganizował konferencję prasową, na której ogłosił, że wprowadza stan wojenny, tłumacząc to koniecznością wyeliminowania propółnocno-koreańskich antypaństwowych sił. Jednak to nie było motywowane żadnym zagrożeniem zewnętrznym, żadnym zagrożeniem ze strony Korei Północnej czy jakiegokolwiek innego państwa. Natomiast było to motywowane czysto wewnętrzną polityką i miało na celu ograniczenie działalności opozycji, działalności parlamentu, dlatego że w parlamencie to właśnie opozycja wobec prezydenta Yoona ma większość. Powiedziała pani, że nie ma realnego zagrożenia, ale pamiętam jeszcze niedawno, kilka tygodni temu, mówiło się o tym, że to napięcie między Koreą Północną a Południową jest bardzo duże, że Korea Północna zlikwidowała drogi ostatecznie przechodzące między oboma krajami, de facto nie łączące, że ustawiła artylerię na granicy. Proszę powiedzieć, jak rzeczywiście wygląda dzisiaj relacje, napięcia między oboma państwami, a potem przejdziemy do polityki wewnętrznej? Napięcia są i to już od dłuższego czasu, w zasadzie od kiedy obecny prezydent przejął władzę, dlatego że on ma bardziej stanowcze nastawienie wobec Korei Północnej niż jego poprzednik, prezydent Moon Jae-in, za którego to kadencji doszło do kilku spotkań z Kim Jong-unem. Także też doszło do spotkania m.in. Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Natomiast obecny prezydent Yoon Suk-yeol ma bardziej stanowcze podejście wobec Korei Północnej. Od samego początku odrzucał jakiekolwiek propozycje spotkania się z przywódcą Korei Północnej i za każdym razem, gdy był poruszany jakiś temat Korei Północnej, czy Korea Północna na przykład przeprowadzała testy rakietowe, to prezydent Korei Południowej szedł dość taką ostrą retorykę, tłumacząc, że jeśli Korea Północna zaatakuje południe, to Korea Południowa szybko zniszczy Koreę Północną. Natomiast nie było żadnego zagrożenia praktycznie militarnego, żadnych planów ze strony Korei Północnej co do inwazji na południe. Ale proszę powiedzieć, czy te napięcia, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu, one były ponadstandardowe, czy to było takie rytualne wykonywanie gestów między oboma państwami?
Raczej takie jak na poziomie były też w przeszłości. W zasadzie to nawet nie jest jeszcze ten poziom takich skrajnych napięć, jakie miały choćby miejsce w 2010 roku, kiedy Korea Północna zatopiła de facto okręt podwodny Korei Południowej. Więc w tym zakresie te relacje są napięte oczywiście od dłuższego czasu, natomiast jeszcze jest daleko do takiego najwyższego poziomu, jaki kiedykolwiek był spotykany. To co spowodowało, że prezydent zdecydował się na taki ruch? Co on chciał realnie osiągnąć? No bo z naszej perspektywy to trochę wygląda tak jak sytuacja w Polsce, tak? Mamy zagrożenie ze strony Rosji potężne, a dwa plemiona w Polsce się naparzają. Czy to jest, można porównać trochę tę sytuację, my plemiona polityczne polskie toczą wzajemną wojnę, kiedy jesteśmy zagrożeni ze wschodu. Czy to trochę jest taka sytuacja wzajemnej wojny dwóch obozów, czy tak użyłem tego brutalnego określenia, dwóch plemion politycznych w Polsce? Sytuacja wygląda trochę podobnie, natomiast w Korei Południowej w ostatnich miesiącach to przybrało już znacznie bardziej intensywną skalę, dlatego że w pewnym momencie parlament i prezydent zaczęli wzajemnie blokować swoje inicjatywy, swoje projekty. Parlament kilkukrotnie podejmował próby odwołania członków rządu prezydenta Yoona. Yoon za każdym razem to wetował. Tak samo, gdy powstawały ustawy co do powołania specjalnych komisji mających zbadanie zarzutów korupcyjnych wobec żony prezydenta, czy wobec kwestii, jako że rzekomo prezydent miał ingerować w prawybory we swojej partii. Ustawy przechodziły przez parlament, natomiast prezydent je wetował i tym samym blokował jakiekolwiek rozpoczęcie śledztw wobec siebie i swojej żony, ale też wobec swoich współpracowników. Czy to jest kwestia wyłącznie gier o to, kto trzyma władzę, czy to jest również w tle jest kwestia relacji z Koreą Północną, bo wspomniała pani o tym, że część sił opozycyjnych, nie wiem, popierana przez jak dużą część społeczeństwa, jest zwolennikiem, nie wiem, zmiękczenia, złagodzenia tego napięcia między dwoma Koreami. Jaki tam jest ten rozkład poglądów na relacje z Koreą i czego chciałby prezydent, czego chciałaby opozycja? Prezydent akurat jest z partii Siły Narodu, czyli partii konserwatywnej, prawicowej, gdzie nie brakuje też populistycznych polityków i ci politycy są głównie przeciwnikami jakichkolwiek rozmów ze stroną północno-koreańską. Natomiast opozycja, która jest skupiona wokół Partii Demokratycznej, Partia Demokratyczna to są bardziej liberałowie, partia o profilu centrowym. To są ludzie, którzy są otwarci na dialog z Koreą Północną, natomiast nie można w żaden sposób powiedzieć, że to jest partia pro-północno-koreańska. One też krytykuje działania Korei Północnej, jej testy rakietowe, łamanie praw człowieka i tak dalej. Natomiast wychodzi z założenia, że skoro Półwysep Koreański jest podzielony na dwa państwa, to jeśli się da, powinno się podejmować próby dialogu. A jakie są reakcje społeczne na to? Znaczy jedno wiemy, że były demonstracje, tu pokażę zdjęcia, pokazuję zdjęcia z tych demonstracji, jak one były liczne i co one pokazywały tak naprawdę, przeciwko czemu wychodzili ci ludzie na ulicę albo za czym wychodzili na ulicę? Wczoraj właśnie w zasadzie w środku nocy z przełomu 3 na 4 grudnia, przede wszystkim w Seulu pod bramami parlamentu zebrało się kilka tysięcy osób, które protestowały przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Obecnie też dzisiaj już od samego rana w Korei Południowej mają miejsce protesty w zasadzie w każdym większym mieście w całym kraju, nie tylko w Seulu, ale także też w innych częściach i regionach kraju. Te protesty teraz skupiają się już nie tylko na wycofaniu stanu wojennego, skoro prezydent się z tego wycofał, natomiast protestujący domagają się od prezydenta dymisji, a jeśli prezydent tego nie zrobi, to wszczęcia impeachmentu wobec niego. Ale co za tym
znaczy jaki jest taki głęboki powód tego? Czy to jest taka niechęć, trochę żebyśmy my zrozumieli u nas, przepraszam, że tak ciągle porównuję do Polski, ale większość naszych słuchaczy zapewne nie ma szczegółowej wiedzy na temat życia politycznego, wewnętrznego w Korei. No czy to jest trochę tak jak u nas, prawda, że jedna partia chce po prostu wypchnąć drugą i najlepiej ją zlikwidować? Czy tutaj w tle jest kwestia relacji z Koreą Północną? Nie jest to jakby ten główny powód. Ogólnie od dłuższego czasu prezydent Korei Południowej ma bardzo słabe notowania w sondażach. W zasadzie to jest na poziomie obecnie około 20%, w niektórych sondażach nawet już na poziomie tylko kilkunastu procent zaufania, co pokazuje, że zdecydowana większość Koreańczyków po prostu nie ufa jemu, nie ufa też jego pomysłom i politykom oraz jego rządowi. Natomiast sprawa północno-koreańska jest, tutaj jakby nie miała znaczenia, to po prostu chodziło o stricte to wprowadzenie stanu wojennego, dlatego że prezydent wprowadził go de facto nielegalnie, bez żadnego umotywowania, po prostu w celu przejęcia władzy, rozprawienia się w jakiś sposób z opozycją. A Koreańczycy mają dość długą historię niestety życia w dyktaturze, w zasadzie do przełomu lat 80., 90. Korea Południowa była państwem autorytarnym. Dlatego też te starsze pokolenia, ale nawet osoby w średnim wieku z dzieciństwa swojego pamiętają na przykład z lat 80. starcia z wojskiem na ulicach różnych miast i proces demokratyzacji, dlatego każda taka próba... A te zdjęcia są z wczoraj, nie z dawnych czasów. To rozumiem, tutaj też wojsko czy policja została użyte do tłumienia tej demonstracji. Tak, wysłano jednostki specjalne do parlamentu, które właśnie miały zablokować ten parlament. No i doszło do przepychanek między mieszkańcami, wojskiem a policją, natomiast nie doszło do żadnych aresztowań, ani też do jakichś poważniejszych obrażeń wśród protestujących. Dlatego, że w sumie ta sytuacja została de facto rozwiązana w kilka godzin. Wojsko zaczęło opuszczać powoli teren parlamentu od momentu, gdy parlament przegłosował zniesienie stanu wojennego, a gdy już prezydent potwierdził, że też wycofuje się, no to wojsko całkowicie opuściło parlament i jedynie zostały siły policji, które blokowały bramy do parlamentu. Natomiast na ten moment te protesty już są na terenie parlamentu, pod samym budynkiem, więc to pokazuje, że nie ma żadnej blokady obecnie ze strony sił bezpieczeństwa. Ale rozumiem, wojsko wsparło prezydenta albo wręcz go naciskało do tego typu kroków. Najprawdopodobniej to była decyzja prezydenta z inicjatywy ministra obrony, bez konsultacji też z większością rządu. I gdy prezydent ogłosił stan wojenny, to decyzją prezydenta, decyzją ministra obrony wysłano jednostki specjalne właśnie do parlamentu, żeby, jak na to wszystko wskazuje, zablokować parlament i uniemożliwić posłom głosowanie. Na ile ta sytuacja, ta destabilizacja polityczna w Korei ma znaczenie dla świata i dla konfliktu z Koreą Północną? No bo to jest powód, dla którego o tym rozmawiamy, tak? Demonstracje w różnych krajach się odbywają i różne tam próby obalania rządów, no ale Korea nas interesuje ze względu na ten konflikt i również ze względu na rosnącą rolę relacji między Polską a Koreą i ogromnymi zamówieniami sprzętu wojskowego, które Polska poczyniła. Na pewno w najbliższych dniach, tygodniach Korea Południowa będzie przechodziła mniejsze lub większe kryzysy wewnętrzne, też związane z procedurą impeachmentu prezydenta, który parlament chce wszcząć w najbliższych dniach, co też na pewno przełoży się na trochę osłabienie tej pozycji międzynarodowej Korei Południowej. Zresztą cały świat był zaskoczony decyzją prezydenta i ten wizerunek Korei Południowej, która była stawiana jako taki przykład demokratyzacji w Azji, jednak może ucierpieć.
Natomiast jeśli chodzi o kwestie kontraktów gospodarczych, kontraktów zbrojeniowych, tutaj nie wydaje się, żeby były one w jakikolwiek sposób zagrożone. Szczególnie jeśli mowa o tych kontraktach między Polską a Koreą Południową, one już wszystkie zostały zawarte i są mniej lub bardziej realizowane. Z tego, co na przykład wychodzi dzisiaj, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera rozmawiał z przedstawicielami ze strony Korei Południowej i strona południowo-koreańska zapewniła go, że nie będzie z tego powodu żadnych problemów ani opóźnień w dostawach sprzętu wojskowego do Polski. A na ile ta sytuacja, ten wewnętrzne zamieszanie może zostać wykorzystane? Czy są jakieś znaki, że może zostać wykorzystane przez Koreę Północną do jakby przyciskania jakichś kolejnych guziczków, które by wywołały jakieś zamieszanie w środku kraju, albo do wprost do ataku na południe? Atak jest raczej bardzo mało możliwy. Ogólnie jak na razie nie widać żadnych ruchów, nadzwyczajnych takich ruchów wojska ze strony Korei Północnej, czy do przemieszczania ich w stronę południa, czy na przykład przenoszenia z baz na jakieś pozycje bojowe. Natomiast niewątpliwie pewne kryzysy wewnętrzne po stronie południa są zawsze na rękę Korei Północnej. Możliwe, że władze Korei Północnej będą to chciały wykorzystać, choćby na przykład przeprowadzając jakieś nowe testy rakietowe, szczególnie na przykład z rakietami dalekiego zasięgu, tym samym podnosząc jeszcze dalej te napięcia. Gdy Korea Południowa pogrążona w jakimś kryzysie wewnętrznym będzie miała ograniczone możliwości reakcji. Jak wygląda ten balans sił militarnych między Koreą Północną a Południową? Jak duże to są armie, jak duże mają zasoby wewnętrzne? Też ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że wiele informacji co do wojsk Korei Północnej jest niejawna, nie jest w żaden sposób weryfikowalna. Natomiast jeśli chodzi o potencjał Korei Południowej, tam tak naprawdę każdy mężczyzna pełnoletni ma obowiązek przejścia służby wojskowej i potem co roku też przechodzenia kilkudniowych szkoleń. Więc poza tym, że sama Korea Południowa posiada całkiem dobrze rozwiniętą i zaawansowaną armię, to też w dość szybkim czasie jest w stanie zmobilizować tysiące rezerwistów. I dlatego też trzeba pamiętać, że na terenie Korei Południowej stacjonuje ponad 20 000 amerykańskich żołnierzy, którzy są pewnego rodzaju gwarantem bezpieczeństwa Korei Południowej w przypadku ataku ze strony Korei Północnej. Gdzieś czytałem, że ta armia ma około 600 000 żołnierzy. Czy to jest ten jakby poziom, do którego Korea może dojść w razie zagrożenia? Mniej więcej tak, a potem też jeśli w razie konfliktu, gdyby taki konflikt nastąpił zbrojny, no to w kolejnych tygodniach, miesiącach jest też w stanie zmobilizować większą liczbę żołnierzy i powoływać tych rezerwistów. Mhm. To jest dla nas, dla Polski, bardzo ciekawy przypadek państwa, które, no my nie jesteśmy aż w takiej sytuacji jak Korea, no bo nie mamy bezpośredniego zagrożenia, ale pośrednio jesteśmy, jak wiemy, bardzo mocno zagrożeni. No i oni z jednej strony zbudowali bardzo silną armię, ale z drugiej strony zrobili to, gdzie nam jeszcze bardzo, bardzo daleko do tego, znaczy zbudowali gigantyczny sektor krajowego przemysłu zbrojeniowego, który produkuje bardzo wysokiej jakości sprzęt. Ile czasu zajęło Korei zbudowanie tego zaplecza przemysłowego, wojskowego? Tak naprawdę ten taki intensywny rozwój gospodarczy ogólnie, bo przemysł wojskowy rozwijał się jednocześnie razem też z całą gospodarką Korei Południowej, następował od lat 70. XX wieku, gdy Korea Południowa odbudowała się po wojnie koreańskiej i zaczęła iść w kierunku rozwoju własnego przemysłu, skupiając się właśnie głównie na swoich przedsiębiorstwach, w swoich firmach i tak naprawdę rozwijając każdy możliwy sektor, zarówno stoczniowy, jak i przemysł ciężki, przemysł lekki, elektronika, ale właśnie też różnego rodzaju przedsiębiorstwa wojskowe.
te największe przedsiębiorstwa wojskowe, jak na przykład Hyundai Rotem, to należy do po prostu wielkiego konglomeratu Hyundai, który jest jeden z największych konglomeratów gospodarczych w Korei Południowej, dzięki czemu ma też silną pozycję. Natomiast tak naprawdę do początku XXI wieku ten przemysł był skupiony wyłącznie na rynku krajowym. Korei Południowej było ciężko wyjść z różnymi rodzajami kontraktami wojskowymi na zewnątrz. Natomiast od początku XXI wieku podejmowano takie działania, no i obecnie Korea Południowa ma podpisane kontrakty na różnego rodzaju sprzęt wojskowy z kilkoma państwami w Europie, ale też na przykład na Bliskim Wschodzie. Na ile rozwój przemysłu zbrojeniowego stał się też takim kołem zamachowym dla i rozwoju innowacji i innych gałęzi przemysłu i jaką rolę w tym odegrał prywatny kapitał? Jak wyglądają tam te połączenia między państwem a prywatnym kapitałem? Bo to też jest dosyć ciekawe. Tak, ogólnie te powiązania, szczególnie między największymi konglomeratami, które po koreańsku nazywa się chaebolami, między właśnie tymi konglomeratami a władzami krajowymi są bardzo silne. A czasami to już dochodzi do poziomu, gdzie różnego rodzaju przedstawicieli, czy to władz państwowych, czy to władz spółek oskarża się o korupcję, nieczyste praktyki i tak dalej. Natomiast ten rozwój przemysłu zbrojeniowego w Korei Południowej był możliwy dlatego, że dużo pieniędzy jest przeznaczone na badania i rozwój. Właśnie też w sektorze militarnym. Te firmy mają szansę rozwijać się dzięki funduszom państwowym, mogą testować różnego rodzaju nowe rozwiązania, wdrażać je, potem modyfikować w zależności od potrzeb. I takim jednym najlepszym przykładem jest to, że Korea Południowa teraz w zasadzie jest już na etapie finalizacji własnego myśliwca KF-21, które zbudowała, stworzyła od podstaw w ciągu w zasadzie kilkunastu lat. To jest bardzo krótki, w zasadzie bardzo krótki okres czasu i rozumiem, że to jest też gałąź przemysłu, na której dzisiaj Korea zarabia, że to nie są tylko pieniądze wydawane na to, że państwo po prostu musi wydawać, żeby się bronić, ale to stało się inwestycją, która również przynosi zyski. Tak, dokładnie. Choćby nawet kontrakty zbrojeniowe z Polską, które już w zasadzie nawet ciężko określić, ile faktycznie one wynoszą, no ale to zliczone już tak naprawdę w miliardach dolarów. Podobne kontrakty na przykład też zawarła Estonia, Arabia Saudyjska, Rumunia też na przykład rozważa wzięcie czołgów z Korei Południowej, co pokazuje, że Korea Południowa przebiła się ten taki światowy rynek, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy i zaczyna powoli zdobywać to coraz nowsze państwa, a udaje jej się to dzięki konkurencyjnym ofertom, to, że na przykład jest w stanie dostarczyć szybciej konkretny sprzęt niż na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie czy niemieckie. I także to, że Koreańczycy są gotowi na przykład na dzielenie się i transfer wiedzy. Mhm. A jaką część tego eksportu międzynarodowego jaka część tego eksportu, przypada na Polskę? Znaczy, jak poważnym partnerem jesteśmy dzisiaj dla Korei, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy? W zasadzie jednym z największych, o ile nawet nie największym de facto. Dlatego, że Polska bierze od strony, czy planuje też brać od strony Korei Południowej myśliwce, czołgi, haubice. Są też pomysły na wyrzutnie rakietowe, czy nawet jakieś wspólne projekty nad jakimś wspólnym czołgiem w przyszłości. To też właśnie pozycjonuje nas jako takiego głównego partnera Korei Południowej, jeśli chodzi o współpracę w zakresie przemysłu wojskowego. Mhm. I rozumiem, że to, jeszcze dopytam jeszcze raz, bo to mnie bardzo ciekawi, na ile ten cały sektor wojskowy jest i
źródłem przychodów, zysków, znaczy przychodów na pewno, ale czy na ile, czy od którego momentu mniej więcej to się stało zyskowne dla Korei, to się stała gałąź, na której po prostu to państwo i te przedsiębiorstwa zarabiają i od którego momentu ta decyzja o tym, że tak, dobra, musimy się zbroić, bo tak jest, bo nie mamy innego wyjścia, bo musimy to robić. My jesteśmy na takim etapie teraz, tak? Wydajemy ogromne pieniądze, no ale na tym etapie my wyłącznie musimy wydawać pieniądze, a bardzo jeszcze wiele lat minie. Jeśli będziemy mądrze działać, to w pewnym momencie możemy też na tym zyskiwać. Jak długi był ten proces przechodzenia do momentu, kiedy po prostu Korea zaczęła na tym zarabiać? W zasadzie od samego początku rozwijania tego przemysłu do momentu, gdy zaczęła po raz pierwszy eksportować za granicę, tak eksportować na większą skalę, no to w okolicach 40-50 lat prawie minęło. Mhm. Natomiast to też było związane z tym, że do przełomu lat 89 Korea Południowa była państwem autorytarnym, więc też była nie aż tak bardzo chętna, żeby współpracować na poziomie wojskowym z innymi państwami. Znaczy mamy przed sobą jeszcze długą drogę. Podsumowując, rozumiem, że to zamieszanie polityczne najprawdopodobniej, znaczy jest niewielka szansa, czy niewielkie zagrożenie, że ono wpłynie na sytuację tam w regionie, na ewentualny jakiś wzrost napięć z Koreą Północną i również nie wpłyną na zdolność Korei do realizowania tych kontraktów, które z Polską podpisało to państwo. Tak, dokładnie. Nie powinno to mieć żadnego poważnego przełożenia. I czy spodziewa się pani, że tam może dojść do, nie wiem, ten proces impeachmentu prezydenta może dojść do skutku i ewentualnie jakie to będzie miało konsekwencje? No, opozycja właśnie złożyła dzisiaj wniosek o impeachment prezydenta. Partia Demokratyczna zapowiedziała, że jutro chce go zaprezentować na posiedzeniu plenarnym i głosować 6 bądź 7 grudnia, czyli do końca tego tygodnia. A opozycja obecnie ma w parlamencie 192 głosy, a żeby przegłosować impeachment potrzebne jest 200 z 300 głosów, czyli większość 2/3. Co oznacza, że minimum kilku posłów z partii prezydenta musi się wyłamać i zagłosować przeciwko niemu, co akurat jest możliwe, natomiast wiele też zależy od wewnętrznych rozmów, wewnętrznych układów w środku partii prezydenta, ponieważ rysują się obecnie podziały, natomiast może się okazać, że na przykład tych, powiedzmy, buntowników, którzy by byli gotowi zagłosować przeciwko prezydentowi, zadowoli to, że minister obrony podał się do dymisji. Natomiast jest duża, tak czy inaczej, jest duża szansa, że to głosowanie przez parlament przejdzie i wtedy zgodnie z procedurą wniosek o impeachment pójdzie do Trybunału Konstytucyjnego. I ten Trybunał Konstytucyjny musi podjąć decyzję albo podtrzymać ten wniosek, albo go oddalić. Jeśli go podtrzyma, to prezydent zostaje usunięty z urzędu i będą konieczne przedterminowe wybory prezydenckie. Natomiast jeśli Trybunał podejmie decyzję oddalenia wniosku, to prezydent wraca na swoje stanowisko i dalej będzie pełnił swoją kadencję. Natomiast problemem jest to, że obecnie w Trybunale Konstytucyjnym są 3 wakaty. Jest obecnie tylko 6 z 9 sędziów, a żeby podjąć decyzję o impeachmencie jest potrzebne minimum 7 sędziów. I też właśnie Partia Demokratyczna, opozycja planują, by w ciągu kilku dni zgłosić kandydatury nowych sędziów i żeby je przegłosować. Natomiast tutaj znowu się pojawia problem, że formalnie te nominacje musi zatwierdzić prezydent. Co raczej jest wątpliwe, żeby prezydent chciał ułatwiać cały proces impeachmentu, szczególnie jeśli on przez parlament przejdzie. Więc możemy dojść do pewnego impasu, gdzie prezydent będzie w różnego rodzaju sposób blokował to, by Trybunał Konstytucyjny nie zajął się wnioskiem w jego sprawie. Natomiast jeśli ten wniosek przez parlament przejdzie, to prezydent jest zawieszony w swoich obowiązkach i wtedy premier jest pełniącym obowiązki.
Więc jeśli w ten sposób by się to udało, a jednocześnie by nie wybrano tych nowych sędziów i ich nie zatwierdzono, to jednocześnie dochodzi do takiej trochę absurdalnej sytuacji, gdy prezydent jest zawieszony, ale jednocześnie formalnie niby nim cały czas jest. No ale to co się ogólnie stanie, no to się dowiemy w ciągu najbliższych kilkunastu dni, myślę, w tym zakresie. Jest to, dla Korończyków jest to bardzo ciekawe i oczywiście ważne, ten wewnętrzny układ sił. Te przepychanki wyglądają całkiem znajomo dla nas i nie trzeba interesować się Koreą, żeby takie rzeczy obserwować, ale rozumiem to, co jest najważniejsze z naszego punktu widzenia, to nie ma tak wielkiego znaczenia dla sytuacji międzynarodowej i dla naszej relacji biznesowej z tym krajem. Nie powinno mieć żadnego poważnego zagrożenia, ani jakichkolwiek rodzaju reperkusji negatywnych. Bardzo pani dziękuję. Natalia Matiaszczyk, ekspertka Instytutu Nowej Europy, była z nami. Dzięki serdeczne. Dziękuję również. Ja dziękuję państwu. Namawiam państwa do komentowania. Jeśli podobał wam się ten program, rozważcie proszę wsparcie Układu Otwartego na Patronite. Zapraszam do słuchania kolejnych rozmów. To wszystko na dzisiaj. Do widzenia.